Moją dzisiejszą gościnią jest Emilia Iwaniuk-Rychłowska, nauczycielka jogi, joginka, masażystka, praktyczka judo oraz twórczyni przestrzeni Zensitive. Hmm. Cześć Moniko. Czemu? Dziękuję za tak miłe przedstawienie. Wiesz co, tak się też od jakiegoś czasu próbuję nie zamykać właściwie w żadnych szufladkach, bo kim ja Mhm. jestem, jakby no, pełnię różne jakieś tam funkcje swoje zawodowe czy też prywatne, więc nie wiem, czy się aż tak po prostu definiować, ale twoja definicja mi się podoba, więc może tak zostać. Okej, to cieszę się. E, Tytuł odcinka, który sobie wymyśliłam, nie wiem, czy ci się on spodoba. Ciało, które mówi. Bo ewidentnie na każdej płaszczyźnie swojej pracy zawodowej i też hobbystycznej pracujesz z ciałem, zarówno swoim, jak i ciałem osób, które do ciebie przychodzą. Tak, to E, prawda. Czy ciało naprawdę mówi? Tak, wydaje mi się, że mówi i to mówi na bardzo wielu płaszczyznach i w wielu poziomach. Mm, Mhm. Moja przygoda z ciałem zaczęła się właśnie od jogi i mam wrażenie, że wtedy moje ciało może coś mówiło, ale ja za bardzo nie wiedziałam też, jak słuchać tego ciała. I początek jakiegoś takiego bardziej fizycznego doznawania swojego ciała, no zapoczątkował bardzo wiele procesów po prostu też w moim życiu. Do tego stopnia właśnie, że zaczęłam uczyć się, prowadzić zajęcia też jogowe. I cały czas gdzieś tam to ciało się po prostu przewijało w takim znaczeniu, że nie tylko fizycznym, że to nie tylko po prostu mięśnie, stawy, kości, ale też na poziomie takim emocjonalnym. Także ja bardzo lubię gadać z ciałami. Mhm. I nawet jak zaczynałam tam gdzieś tam swoją tą jogową po prostu przygodę, to była forma rozmowy poprzez ruch, że mnie bardzo po prostu też jakoś tam inspirowały osoby, które się pięknie ruszały i zawsze ten ruch taki z gracją, z takim, nie wiem, czymś takim bardzo estetycznym też bardzo pociągał. Ale myślę, że po jakimś czasie po prostu też to przestało mnie, znaczy przestało mi wystarczać i przestało być tylko takim głównym jakby czy celem, czy w ogóle jakimś takim czymś, co mnie najbardziej fascynuje. Bardziej zaczęło mnie fascynować to, co jest głębiej, gdzieś pod powierzchnią tego, co widać jakby na tej warstwie wizualnej. Także gdzieś tam Mhm. wnętrze, nasze emocje. Więc tak, ciało mówi dużo. A czy są jakieś sygnały ciała, które tak ludzie bardzo często ignorują i na przykład właśnie w twojej praktyce zauważasz to? Myślę, że w ogóle dużo przeżywamy jakiegoś takiego stresu i napięcia, i to widać w ciele. Widać stres, widać po prostu jakieś takie, nie wiem, zdenerwowanie albo jakieś takie przewlekłe po prostu napięcia, które gdzieś tam się kumulują, czy w pracy. No jednak zdecydowana większość osób, które gdzieś tam pojawiają się, czy przychodzą na masaż, czy pojawiają się na jodze, no to głównie celem tych ludzi jest, nie wiem, albo chęć po prostu poruszenia się, albo też rozładowania jakiegoś napięcia. Więc to najczęściej oczywiście obszar klatki piersiowej, barków, gdzieś tam stres, który nosimy po prostu w ciele. No ale to też na twarzy się maluje. Widać to po Mhm. prostu po zaciśniętych żwaczach, widać to potem po sposobie, jaki się mówi. No, ja od razu, jak wchodzą osoby do mnie, znaczy może na jodze, no to już jest grupa, no to jest też troszkę inaczej, czy tam z osobami indywidualnymi, które już jakoś tam dłużej znam, ale najczęściej pojawiają się jakieś takie nowe osoby u mnie na masażu. No to widać po prostu od razu po postawie, jak ktoś przychodzi.
Zgarbiony, może taki Taki zamknięty. przytłoczony trochę właśnie taki i zgarbiony, napięty, więc raczej ludzie, wiesz, tacy zrelaksowani i pogodni, to nie potrzebują rozluźnić gdzieś tam tych napięć, więc raczej Mhm. się pojawiają osoby, które rzeczywiście gdzieś tam jakieś te napięcia ze sobą po prostu targają i dźwigają. E, Dla mnie to jest ten obszar przodu ciała, ta taśma powiedzmy przednia. Czy Mhm. powierzchowna, czy głęboka, to jest problem z oddechem, napięty brzuch, rejon przepony. To są takie rzeczy, które gdzieś tam mi się też rzucają w oczy, jak obserwuję ludzi. Ale to niezależnie, czy od jogi, Mhm. czy na masażu, czy w tramwaju, czy Czy nawet tak. na kudo. Okej, a samą jogą, czy da się takie problemy naprawić, czy jednak yoga to jest trochę za mało, jeszcze trzeba jakąś głębszą pracę wykonać Myślę, że, masażem? myślę, że w naszym jakimś takim środowisku, w świecie jogowym, być może pokutował taki mit, że jogą można naprawić rzeczywiście bardzo wiele i Nawet wszystko kiedyś tak, że usłyszałam, że sporo osób wpadało po prostu też w taką pułapkę, że yoga ci naprawi po prostu wszystko od emocji. Mhm. Oczywiście jest to jakaś tam ścieżka filozoficzna i jeśli się podąża zgodnie z tymi powiedzmy zasadami, to jest bardzo jakby bliskie i takie konkretne, ale być może jakieś takie, wiesz, fizyczne dolegliwości. Myślę, że fajnie po prostu w jodze też to można nie wiem, no nie wiem czy rozwiązać, no ale niektóre rzeczy można powiedzmy wzmocnić, niektóre rzeczy można uelastycznić tak na poziomie po prostu czysto fizycznym. Emocjonalnie, jeśli ktoś rzeczywiście też zaczyna pracować jakoś tak bardziej wewnętrznie ze sobą, to gdzieś ta praktyka, powiedzmy, jogowa też staje się taka bardziej miękka. Moja praktyka, no to też obserwuję też po sobie, czy tam po osobach, z którymi pracuję, że to jest zupełnie co innego niż było, nie wiem, 10-15 lat temu. no Że to tak. się staje bardziej takie, że raczej to jest taki po prostu też sposób na spędzanie ze sobą czasu i taki Mhm. moment oderwania się od tej rzeczywistości, takiego zatrzymania. Czy to coś może zmienić? E, Może, ale nie musi. To zależy z Okej. czym to naprawdę tak przychodzi. Są dziewczyny, które rzeczywiście przychodzą do mnie i one twierdzą, że to jest jedyny ich moment jakiegoś tam zatrzymania w ciągu tygodnia, Mhm. że one po prostu czekają cały tydzień na te zajęcia, czy tam na to spotkanie. I tam rzeczywiście można po prostu odetchnąć i pobyć przez chwilę sobą. Więc to mi się Mhm. tak jawi. Mhm. Ale ta yoga, ona nie jest taka prosta tak naprawdę. Bo mamy też takie przekonanie, tak jak zresztą powiedziałaś, że to jest takie spokojne, raczej takie, wiesz, bardziej praca z oddechem, może trochę tak zahaczając o medytację. Te asany zostały bardzo uproszczone. Natomiast jeżeli mamy tą praktykę no, takiej tradycyjnej winiasy na przykład, no to te ćwiczenia są bardzo intensywne Prawda. i dość trudne, prawda? Nie każdy jest w stanie jakby wykonać wszystkie asany nawet. Tak, no bywa wymagająca, ale myślę, że na takim etapie, kiedy już, nie wiem, trwa to na pewno dłużej niż kilka miesięcy, kiedy ktoś już powiedzmy jest bardziej zaangażowany i poświęcony tej praktyce, no to może ją jakby rozwijać do tego stopnia, że fizycznie też staje się to z czasem po prostu coraz bardziej wymagające. I stąd też moja fascynacja i winiasą, i asztangą, bo miałam wrażenie, że to Mhm. jest bardzo taka też praktyka fizyczna, że ona mi bardzo dużo rzeczy w ciele zmieni no tak, może zmieni, może też po prostu tak, myślę, że byłam bardzo nastawiona na to, że yoga coś zmieni w ogóle w moim życiu. No na pewno zmieniła, ale nie wiem, czy w taki sposób, Mhm. w jaki tego po prostu gdzieś tam oczekiwałam. To się też z czasem zmieniały te oczekiwania i teraz już jakby bardziej taki fizyczny aspekt jest dla mnie no nie powiem, że mniej ważny, no bo jest na pewno ważny, bo ciało, umysł są ze sobą połączone, także pracując gdzieś tam z ciałem, ruszamy po prostu wszystkie nasze jakieś takie poziomy, ale jakby nie szukam w jodze takiej fizyczności tylko do, nie wiem, jakiegoś właśnie takiego
działania, wzmacniania, budowania Mhm. mięśni. Czy taka E, jest stricte sportu, tak? Tak, tak, raczej nie. Po prostu gdzieś tam znajduję jakieś inne elementy, ale też moja praktyka na tyle się zmieniła, że ja wplatam po prostu do praktyki jogi różne elementy, czy właśnie takie wzmacniające. Także to są i automasaże, że ta moja praktyka i w ogóle to moje prowadzenie teraz zajęć Mhm. wygląda zupełnie inaczej. Zmieniło się, no bo nasze ciała też się zmieniają. Z wiekiem wiadomo, że jest Mhm. troszkę inna potrzeba gdzieś tam za działaniem z tym ciałem, także oczywiście są momenty, gdzie to jest takie wzmacniające, nie wiem, wprowadzam gdzieś tam na przykład jakieś gumy oporowe i rzeczywiście gdzieś tam próbujemy sobie bardziej tak powiedzmy pocisnąć, żeby tym ciałem trochę tak poruszyć bardziej. Ale są takie dni, że naprawdę wszyscy jesteśmy po prostu wypruci, nie mamy ochoty na nic więcej poza leżeniem na wałku. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i leży godzinę na wałku, robimy różne wariacje na wałku i czasem ten wałek Mhm. gdzieś tam się po prostu podnosi, coś tam się robi, ale właśnie to się po prostu zmienia i dostosowuje moim zdaniem i do pory roku, i do pory dnia, i do Mhm. jakiegoś tam cyklu, tygodnia. No, także Czyli wiele czynników po prostu jest tutaj istotnych, prawda, w takiej praktyce. tak, tym bardziej, że no, mało jest takich osób, które się, mam wrażenie, aż tak poświęcają. No może rzeczywiście, e, nie wiem, no nie każdy jest w stanie poświęcić całe swoje życie po prostu tylko praktyce jogi, czy podporządkować swoją jakąś tam Mhm. codzienność. Mamy No tyle. jest w Polsce parę takich osób, ale rzeczywiście to jest mniejszość i to rzeczywiście są osoby, które no, poświęciły wszystko chyba tej Ale praktyce. mnie, Były też w mnie Indiach. bardziej. Tak, to prawda, ale mnie bardziej jakby pociąga to, co można przenieść po prostu też z tej jogi do rzeczywistości i jak ona ma nas wspierać w codzienności, a nie tylko dla samego po prostu praktykowania, że dla mnie ważna jest ta spójność tego, jak się w ogóle funkcjonuje, niezależnie od tego, co ja robię na macie, tylko co ja robię też poza matą, że tą jogę sobie Mhm. zabieram, to podejście do ciała też poza matę, nie tylko asany i budowanie jakichś tam po prostu zaawansowanych pozycji. No pewnie. Ale jeszcze zajmujesz się zen shiatsu i jogą. Czy mogłabyś wyjaśnić te terminy, bo myślę, że mało osób w ogóle wie, co to jest. Zen Shiatsu to jest japońska metoda pracy z ciałem. To jest taki masaż uciskowy z elementami akupresury. Czasami bywa nazywany akupunkturą bez igieł, ale no, głównie ze względu na ten nacisk po prostu na punktach. Tam też jest koncepcja mm, z medycyny chińskiej, meridianów, że jest praca na meridianach, czyli każdy narząd wewnętrzny ma swój odpowiednik po prostu gdzieś tam w ciele. Mm, Ja bym to porównała też trochę do taśm anatomicznych, do przebiegu przestrzeni pomiędzy mięśniami, powięziami. I to jest praca nie tylko na punktach, tak jak w akupunkturze, że tam się po prostu nakłuwa punkt, ale to jest też cała jakby otoczka taka zdrowotna, że jest, nie lubię tego słowa, jest nadużywane, ale rzeczywiście to jest takie holistyczne podejście do człowieka, bo sprawdza się jego emocje, zanim ktoś przyjdzie po prostu też na masaż, znaczy już w trakcie, to zawsze jest jakaś taka rozmowa, krótki taki wywiad przeprowadzany, z czym ktoś przychodzi. I to wbrew pozorom to nie tylko są tylko jakieś takie napięcia cielesne. Mm, I Zen Shiatsu chyba jest takim najbardziej łagodnym masażem. Nie ma tam jakichś takich bardzo szalonych technik, że oczywiście są jakieś takie metody, gdzie się to ciało bardziej porusza, ale myślę, że może być też taki bardzo statyczny, osadzający, taki zatrzymujący, latem wychładzający, Aha. bo jednak temperatura spada. Masaż jest wykonywany w ubraniu, podobnie jak w tajskim, na futonie, na podłodze. Głównie jest praca ciężarem swojego ciała, czyli używam dłoni, używam kolan, czy tam łokci, ale nie wciskam niczego na siłę, tylko po prostu pracuję ze swoim ciężarem, ze swoim po prostu Mhm. też.
oddechem. Zen, twórcą po prostu tego masażu był profesor, chyba był profesorem Masunaga i łączył też współczesną wiedzę o człowieku i z psychologią, ale też inspirowane to było oczywiście też zen, medytacją, tym, że człowiek jest naprawdę w 100% w danej czynności, czyli ja muszę jako masażystka być wyciszona, skontaktowana też ze sobą, żeby móc ten masaż też dobrze wykonywać. Jestem po prostu, no rzeczywiście tak jest, że nie da się niczego innego robić podczas tego spotkania. Więc to jest Zen Shiatsu i jest mi najbliższy. Myślę, że ze względu też na taką swoją dynamikę, że on jest taki bardzo łagodny, płynny. Ja też chyba jestem z natury taka raczej spokojna, Mhm. więc odnajduję się bardzo w tym. I pytałaś o zogę. Tak. Zoga, zoga to jest dekonstrukcja jogi. W Mhm. zasadzie to jest trochę wynikło to z pomyłki językowej. Twórcą Aha. jogi jest Wojtek Cackowski, fizjoterapeuta z Torunia. I on pracował z Thomasem Meyersem właśnie też w koncepcji tych taśm anatomicznych, dlatego mi się to po prostu też świetnie łączy z shiatsu. Bo rzeczywiście te zależności, połączenia, nawet tam w książce gdzieś tam nie, że podkreśla, ale pokazuje, że są te połączenia z tymi taśmy anatomiczne, czy to połączenie mięśni na długości powiedzmy rąk, nóg, przodu czy tyłu człowieka. Mm, I w Zodze bardzo podobnie, bo Wojtek się zajmował jogą przez wiele lat, ale chciał to po prostu połączyć też z tą koncepcją właśnie taśm anatomicznych Mhm. Meyersa. Też taka praca trochę z integracją strukturalną. Ja robiłam kurs typowo taki movementowy, czyli praca poprzez ruch, ale jest też taka metoda, gdzie się pracuje terapeutycznie, no trochę jak fizjoterapeutycznie, gdzie jesteśmy w ruchu i terapeuta gdzieś tam chwyta nas za powiedzmy jakieś mięśnie czy jakieś takie ograniczenia i czy trudno to wyjaśnić, bo to jesteś cały czas po prostu w ruchu. Chodzi o to, żeby te tkanki pomiędzy sobą Mhm. cały czas może nie cały czas, ale żeby wprowadzić je po prostu w poślizg, żeby one jakby powięzi, żeby były na tyle płynne, żeby one nie ograniczały ruchu. I żeby sprawiały, że człowiek może po prostu w pełni wykorzystywać swój potencjał zgodnie z anatomią, zgodnie z rozkładem sił, grawitacji. I to jest bardzo, bardzo fajna taka no, ciekawa praca. Myślę, że bardzo fajnie mi po prostu też rozwinęła mój taki warsztat jogowy, że to nie są tylko właśnie jakieś takie wchodzenie w pozycję, bo czasem jest tak, że w jodze wchodzi się w pozycję no, w różnych tam metodach, nie? Że jest więcej Mhm. powiedzmy ruchu, czy te bardziej jakieś takie płynne przejścia. Jest też yoga Iyengara, gdzie się tam trwa troszkę dłużej w pozycjach. A w zodze z kolei jest tak, że czasem jest tak, że wyłączamy sobie jakiś kawałek ciała i skupiamy się tylko na tym kawałku ciała, czyli nie pracuję globalnie na Mhm. długości całej taśmy, tylko na przykład na kawałku. I to jest na przykład tylko praca z palcami dłoni, e, Okej. żeby sobie po prostu też poruszyć powięź wokół tych miejsc, które się gdzieś tam po prostu przyczepiają. Czy to stopy, czy masaż stóp. Bardzo często wprowadzam masaż stóp na przykład, żeby poruszyć, poślizgać. I to jest bardzo fajne, bo to jest takie cały czas jesteś w ruchu, cały czas szukasz i takie miękkie bujanie, kołysanie, więc to też dla układu nerwowego jest takie trochę kojące i trochę takie nawet usypiające, bo Mhm. odbywa się to właśnie w taki sposób nieinwazyjny, nie przekraczając jakiejś tam granicy bólu, nie ma jakiegoś takiego szarpania, rozrywania na siłę, Mhm. tylko jest taka eksploracja i takie układam się w pozycji i sprawdzam sobie, jak mi w niej jest dzisiaj i co bym mogła Mhm. tutaj sobie poprawić, coś zmienić, ale bardziej na zasadzie takiej zabawy ruchem, a nie jakiegoś naprawiania, że ja muszę być w jakiejś określonej wersji, że ja muszę coś sobie po Mhm. prostu zmienić, Po naprawić. prostu bez presji.
Mhm. Bez presji. Bez presji to jest dla mnie po prostu kluczowe słowo. Bez presji. Okej, a co tobie w ogóle daje łączenie tych wszystkich metod? No bo mogłaś otworzyć po prostu studio jogi albo studio masażu, a jednak masz dużo w ofercie, prawda? Dużo różnych metod pracy z ciałem. No bo mi jedna metoda nie wystarcza. Mhm. Zaczynałam od jogi i joga mnie poprowadziła w bardzo różne miejsca właśnie do pracy takiej, nawet w jodze, bo był taki moment, że czasem się wprowadzały, powiedzmy, nie lubię tego słowa teraz, korekty w jodze, że się tam Aha. człowiek Mhm. poprawia, ustawia. To jest bardziej taka, dla mnie teraz z tego punktu widzenia, w którym jestem teraz, to jest takie wysłanie może impulsu do ciała, ale nie siłowe wpychanie w pozycję, nie dociskanie, tylko takie pokierowanie ciałem, że o zobacz, czy tutaj jeszcze możesz coś ustawić inaczej, czy możesz coś po prostu zmienić. I ten impuls z zewnątrz, ten dotyk był kluczowy, bo widać było, że czasem taka korekta, powiedzmy, słowna, czy instrukcja nie jest wystarczająca, bo wystarczy po prostu położyć gdzieś palec w jakimś miejscu, czy dłoń, i to ciało samo się jakby podąża za tym ruchem i samo się ustawia. E, I ja bardzo lubiłam ten dotyk i tą reakcję po prostu ciała, bo i też dostawałam takie sygnały od ludzi, że masz taki kojący dotyk, że to jest takie po prostu dobre i że to ciało się czuje wtedy takie bezpieczne. I w pewnym momencie sama joga przestała mi po prostu wystarczyć, że ja chciałam też manualnie popracować. Mhm. Dotknąć ciała, ale tak właśnie, żeby. Ja lubię te wszystkie przestrzenie pomiędzy mięśniami, żeby to po prostu posprawdzać, więc to jest takie też kojące dla mnie, ale też widzę, że to no, ma bardzo duży wpływ na to. Dotyk jest po prostu jakimś przepotężnym narzędziem dla mnie teraz. E, I myślę, że nawet na początku to ten dotyk może był taki bardziej niepewny, czy nigdy nie był chyba za mocny, mam wrażenie. Ja nie lubię takiego mocnego dotyku przekraczającego, że to jest zawsze taka. O tym jest właśnie też Zen Shiatsu, o takiej uważności, takim uważnym obserwowaniu swojego ciała, ale obserwowaniu też człowieka, bo oczywiście, że gdzieś tam mamy jakiś zestaw technik, które stosujemy, mm, ale to nigdy nie, ta technika nigdy nie dominuje. To jest zawsze podążanie za ciałem, za rytmem, nie wiem, za oddechem. Są tkanki, które gdzieś tam są bardziej reaktywne i bardziej tak miękko reagują. No, a są takie, że w ogóle nie reagują, że nie wiem, jest taki powiedzmy pancerz albo taka zbita struktura, która no może ją trzeba zostawić na ten moment albo popracować wokół tkanek okalających powiedzmy miejsce napięcia, żeby po prostu nie dokładać jeszcze napięcia w to miejsce, które i tak już jest wystarczająco napięte. Nie wiem, czy ja odpowiadam na Twoje pytanie. Nie, myślę, że tak, jak najbardziej. A powiedz, jak w ogóle wygląda współpraca z tobą? Jak przychodzi osoba, która nie miała wcześniej do czynienia w ogóle z takimi technikami masażu albo nawet z jogą? Czy ty jakoś, nie wiem, sugerujesz tej osobie, od czego powinna zacząć? Czy po prostu ktoś może sobie postanowić, że chce ćwiczyć jogę, to będę ćwiczył jogę? No, sporo osób rzeczywiście nie wie, na czym to polega, i jak prowadziłam zajęcia, zaczęłam wprowadzać jakieś takie elementy. mm, No to była kupa po prostu też takiego śmiechu, no bo tam jest dużo, właśnie przez to, że się ruszamy, przyjmujemy różne po prostu jakieś tam miny, że się nie skupiamy na budowaniu struktury, tylko bardziej na tym y, takim bujaniu. E, I ludzie trafiają do mnie, no właśnie tak, albo przez masaż, więc już gdzieś tam po prostu z polecenia i chcą skorzystać, albo usłyszeli o shiatsu w ogóle, albo no część osób jest taka, że chodzi i na jogę, czy tam Mhm. jogę z elementami z jogi i pojawia się po prostu na masażu, więc można trafić do mnie po prostu z każdej strony, w sensie albo przez Ale jogę. jakby nie narzucasz, Nie, 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 co bo kto powinien robić.
Nie, nie, no to jest zawsze po prostu wybór danej osoby. Może w Czasem trakcie wychodzi po prostu, tak, co. zachęcam, polecam i na przykład jak widzę, że coś tam się dzieje, nie wiem, jak jakoś tam w ciele, no to powiedzmy, że mogę zaprosić, ale to nie jest tak, że sugeruję. Raczej to jest tak, wynika po prostu z rozmowy, że ktoś mnie pyta o coś, że tutaj coś tam ma. Ja mówię, no to słuchaj, no to może spróbujemy popracować z tym manualnie i możemy tam spróbować inaczej popracować niż tylko po prostu poprzez ruch. Ja też pracuję z bliznami, to jest taka metoda Scarwork. No ona też się opiera na taśmach i na integracji tej tkanki, powiedzmy, bliznowej. Więc rzeczywiście, no to jak ktoś jest na masażu, to ja pytam o różne rzeczy, z czym kto przychodzi. I temat blizny często gdzieś tam po prostu wypływa jako coś, co może być ograniczeniem ruchu. I dopóki tej tkanki z blizną się rzeczywiście nie zintegruje, no to ona może powodować jakieś takie, powiedzmy, przykurcze, no różne jakieś tam historie, czy po cesarkach, czy po różnych jakichś takich zabiegach Czy to operacyjnych. jest po prostu taka fizyczna praca z taką blizną, którą mamy na Tak, ciele? Nie tak, jest to blizna taka mentalna, powiedzmy. tak, tak. Znaczy pewnie trochę też, myślę. Tak. Tym bardziej, że to jest dosyć taka. Praca z blizną, tą metodą Scarwork, ona jest bardzo łagodna. To nie jest rozklejanie tej powięzi, tych Mhm. tkanek wokół, tylko to jest takie naprawdę zagłaskiwanie wręcz. Czasem się porównuje, to w zależności od rodzaju blizny, to czasem się porównuje, że ten dotyk jest jak dotyk powieki na gałce ocznej. Że to jest takie Mhm. mięciutkie jak głaskanie po prostu piórka. I ja byłam po prostu w szoku, że to rzeczywiście tak działa. Miałam swoją bliznę, z którą ktoś tam pracował, ale też pracowałam z różnymi bliznami i po prostu z każdego spotkania na spotkanie w jakichś tam odstępach takich dwutygodniowych, czy nawet trzytygodniowych, bo też ta tkanka potrzebuje czasu po prostu Mhm. Zagojenie się takie. na przebudowę Mhm. bardziej. Że to jest takie wysłanie impulsu do ciała i ona rzeczywiście się zmienia. I no to jest też bardzo taka intensywna praca, ale intensywna emocjonalnie, no bo powiedzmy, jeśli to są jakieś takie blizny po rzeczach, które gdzieś tam emocjonalnie nas nie dotknęły, no to może one nie są jakieś takie bardzo, powiedzmy, trudne, ale jeśli, nie wiem, to są blizny po mastektomii, po usunięciu piersi, Po jakimś wypadku takim poważniejszym. wpadkach, cesarkach trudnych, jakieś, no nie wiem, różnych dziwnych rzeczach. Mhm. No to jest taka praca, że się zaczyna naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie, bo różnie ludzie reagują. Nawet sami są zaskoczeni tym, bo umawiają się z myślą o tym, że tak, chcą z tą blizną po prostu coś zrobić, popracować i są w szoku, że to wzbudzi aż tyle emocji, że ten dotyk po prostu jest, nie wiem, coś w nich porusza na tyle, że to pojawiają się jakieś łzy, pojawiają się jakieś takie wspomnienia. No, więc to też trzeba bardzo łagodnie z tym pracować. Czy trudno jest zbudować zaufanie z taką osobą, która przychodzi do ciebie pierwszy raz właśnie na przykład z jakąś taką blizną powypadkową? No bo wydaje mi się, że to jest Tak, to ten dość pierwszy. ważne, żeby było takie zaufanie, prawda, pomiędzy. Zazwyczaj to rzeczywiście tak ktoś, kogo zupełnie powiedzmy nie znam, no to przychodzi zazwyczaj już z polecenia, no bo rzeczywiście przed obcą osobą trudno jest tak się zupełnie odsłonić. Zresztą mimo, że ten masaż jest też w ubraniu, bo często trafiają do mnie osoby, które na przykład pierwszy raz korzystają w życiu z masażu, że masaż shiatsu to jest No ich pierwszy właśnie. masaż. To też jest, myślę, trudne dla kogoś, że w ogóle obca osoba będzie cię dotykać, prawda? To Tak, też tak. nie dla każdego jest łatwe. Tak, to na pewno jest kwestia zaufania, więc myślę, że to jest też kwestia, nie wiem, może po prostu też komunikowania tego, co się robi, nie wiem, czy w mediach społecznościowych, czy po prostu też w jakimś takim pierwszym kontakcie, w pierwszej rozmowie. Mm, To już jest ten moment budowania zaufania, tego pierwszego po prostu dotyku, że on jest łagodny, że on jest nieprzekraczający, że on jest taki bardzo łagodny. Zawsze to jest w komunikacji, czyli zawsze jesteśmy po prostu w kontakcie. Jeśli cokolwiek się dzieje,
no to od razu osoba, która przychodzi, dostaje taką informację, że w każdym momencie może przerwać. Możemy zrobić przerwę, albo możemy w ogóle to minąć. Więc tak, no myślę, że po prostu w ogóle praca z człowiekiem jest tak, opiera się w dużej mierze na zaufaniu, czy jeśli chodzi o prowadzenie, no to ktoś się daje prowadzić, czy ktoś pozwala dotknąć jakiejś tam wrażliwej Mhm. części siebie. Nie? A masujesz też twarze? Tak, tak, masuję twarze i bardzo lubię masować twarze. Mhm. E, Dlaczego? Bo mm, to jest bardzo niewielki, powiedzmy, obszar ciała, ta nasza twarz, ale tam jest Ale bardzo, jakże ważny, zwłaszcza tak, ale jest jeśli jest tam bardzo duży. dużo zakończeń nerwowych. No, z punktu widzenia tej medycyny Mhm. chińskiej i shiatsu, no to tam też są zakończenia albo początek danego, powiedzmy, meridianu, czyli uciskanie tych punktów, ale też praca z twarzą wpływa na całą resztę ciała, więc ja byłam też po prostu w szoku, że tylko ktoś dotyka mojej twarzy, głowy, a relaksuje się całe ciało. I to rzeczywiście, jak ktoś przychodzi, powiedzmy, pierwszy raz i nie jest pewny, jakiego rodzaju chce masaż, a nie chce na przykład całego ciała, no to zaczynamy, powiedzmy, od głowy, twarzy. W ogóle tutaj jest najwięcej zmysłów też. Mhm. Jest słuch, zapach i najwięcej też mamy receptorów w ogóle takich czuciowych gdzieś tam wokół twarzy, więc tutaj się tak po prostu dzieje magia. Jeszcze są jakieś zapachy, jeszcze jakieś takie... e, tak, twarz jest bardzo plastyczna, jest bardzo taka miła do pracy. Mm, Ale też ja lubię tak pracować, powiedzmy, terapeutycznie, że jeśli coś jest takiego, co wymaga, mm, nie wiem, czy właśnie rozluźnienia, bo to nie chodzi tylko o jakąś taką estetyczną formę, Mhm. że wychodzę po prostu piękna. No oczywiście to jest efekt uboczny. Zliftingowana. Pracy, tak, że jest to wszystko jakieś takie gładkie, uniesione, nawilżone, odżywione, więc ta tkanka jest po prostu ruszona i ona rzeczywiście inaczej działa. No ale to tak jak mówiłaś na sam początku, jak zaczynałyśmy po prostu też tą rozmowę, Mhm. z czym ludzie przychodzą, że po prostu na twarzy widać różne rzeczy. Tak. No bo Stres, twarz też może być bardzo spięta, o czym często tak, zapominamy, że jednak tu są mięśnie, które też się spinają, tak, prawda? często właśnie rejon żwaczy i to jest Mhm. rzeczywiście zawsze najbardziej taki obszar. Często osoby z bólami głowy, czy właśnie takie napięciowe bóle głowy, które wynikają właśnie albo no, z ustawienia jakiejś po prostu też pozycji, więc ta głowa jest już jakimś takim po prostu elementem, Mhm. gdzieś tam się cały czas dostosowuje do ustawienia, ale no stres, zaciśnięte po prostu żwacze. mm, tak, tu jest dużo, dużo po prostu rzeczy do opracowywania Mhm. na buźce, ale tak, bardzo, bardzo lubię buzię twarzy masować. Okej, to przejdźmy może do chyba najbardziej dla mnie ekscytującego tematu, Kyudo, czyli japońska sztuka łucznictwa. Może wyjaśnij, czym to się w ogóle różni od takiego tradycyjnego łucznictwa, właśnie tutaj w kontekście Kyudo. Mam Bo wrażenie, różnic jest dużo, z tego mam co wrażenie, zauważyłam. że wszystkim. Mhm. Tak, Kyudo to jest japońska droga łuku, to jest taka nazwa, Kyudo, wszystkie te sztuki, które mają w końcówce do, no to jest droga łuku, czy to jest, wywodzą się z budu, czy powiedzmy, mówiłyśmy też o tym w kontekście sportu, ale to jakby nie jest traktowane jako sport, no bo nie ma tam żadnej rywalizacji. Oczywiście gdzieś tam mamy zawody też, ale ten moment, ten element rywalizacji jest tutaj jakby gdzieś tam chyba na ostatnim miejscu, więc to jest raczej takie cyzelowanie i taka droga po prostu też do rozwoju, bo oczywiście pewnie w ucznictwie, no wiadomo, jeśli się trafi, to naprawdę wydzielają się endorfiny i Mhm. jest rodzaj jakiejś takiej satysfakcji, to jest po prostu też bardzo nakręcające. Mm, Ale w tym ucznictwie naszym japońskim e, też sprzęt zupełnie inaczej wygląda. To jest sprzęt, który od
setek lat, powiedzmy, no on się jakoś tam niby zmienia, ale to jest kawałek patyka ze sznurkiem. Mhm. Nie ma tam żadnych celowników, bloczków. Jakby narzędziem celowniczym jest człowiek, łucznik. Czyli od momentu ustawiania stóp ja już zaczynam myśleć o tym, że ja będę celować. No bo nie mam żadnej lunetki, żadnego po prostu wspomagacza do celowania. Myślę, to oczywiście, że ucznictwo też się wywodzi z jakiegoś tam bojowego i wojennego, ale no po II wojnie światowej w Japonii wiadomo, że zniesiono te wszystkie jakieś sztuki, które miałyby mm, pielęgnować jakieś wojenne czy takie militarne nastroje. I to jest bardzo ciekawe, że coś, co się wywodziło, powiedzmy, z bojowego czy wojennego, po prostu jakiegoś tam miejsca, stało się drogą rozwoju, czy takiego samodoskonalenia, a nie pokazywania czegoś na zewnątrz. No właśnie przeczytałam takie zdanie, że zwykłe łucznictwo zadaje pytanie, czy trafiłaś w cel, a Kyudo pyta raczej, jak się czułaś, w jakim stanie byłaś, kiedy strzelałaś, czyli bardziej chodzi tutaj może o ten proces, tak, niż o Tak, tak. samo trafienie w cel. Oczywiście, jeśli proces przebiega poprawnie, prawidłowo, jeśli się od momentu ustawienia stóp zrobi wszystko po kolei bardzo jakby zgodnie z techniką, jestem spokojna, opanowana, otwieram łuk, to nawet z zamkniętymi oczami, powiedzmy, w idealnym świecie ta strzała trafi. I oczywiście ci, którzy trafiają, mówią, że chodzi o trafianie, ci, którzy nie trafiają, mówią, że nie chodzi o trafianie, tylko chodzi po prostu o proces, ale Mhm, oczywiście tak, proces jest ważny, mm, bo to jest cała ta po prostu taka otoczka, to jest jakiś rodzaj ceremonii, to jest rodzaj e, trochę przedstawienia. Wszyscy wiemy, o co chodzi, wszyscy wiemy, mhm. że trzeba ten łuk podnieść, napiąć, wypuścić strzałę. Tam w zasadzie w łucznictwie japońskim to nie wypuszcza się strzały, tylko ona sama opuszcza cięciwe pod wpływem tam rozciągania i różnych sił. E, Bo się gdzieś tam zagalopowałam, się zgubiłam z tym. Tak, ale jeśli się rzeczywiście wszystko zrobi Mhm, poprawnie mm, i ten moment jakby już wystrzały, to już jest taka, to już jest po wszystkim. mhm. Więc bardzo fajne jest to, mnie na przykład najbardziej chyba to urzekło, jakby ta atmosfera wokół tego, że to jest takie, że do końca nie wiesz, czy to się stanie. Wszyscy wiemy, że w końcu ta strzała po prostu wyleci, ale do momentu tego wylotu to jest takie nabudowywanie napięcia. Mhm. I potem jest taki reset. Oczywiście po uczniku nie powinno być widać, czy jest zadowolony ze swojego celnego czy niecelnego strzału. To jesteś zawsze spokojna w środku, niezależnie od tego, czy trafisz, czy nie trafisz. Nie pokazujesz po sobie po prostu tego, co tam się dzieje w środku. Tam mogą po prostu się dziać bardzo różne rzeczy, ale na zewnątrz jest oaza spokoju, jest zen. Czy to może wynikać trochę z tej kultury japońskiej? No bo ogólnie Japończycy chyba też no nie są osobami, które by jakoś tak bardzo na zewnątrz te swoje emocje pokazywały. To jest chyba nie do końca tak kulturowo dobrze widziane, prawda? Tak, no myślę, że to na pewno też z tego też wynika. To, że łuk rzeczywiście ma taką no, specjalną też otoczkę w kulturze japońskiej i Kyudo no, uznawane jest za jedną z najtrudniejszych sztuk walki, czy tam sztuk w ogóle, takich po prostu też bojowych. Ale paradoksalnie osoby, które są powiedzmy bardzo pobudzone i bardzo trudno jest im się zatrzymać, to w judo znajdują też taki moment, że okej, no na zewnątrz jestem może rozedrgana, ale jak już wchodzę w ten rytm, jak już zaczynam Mhm. brać łuk do ręki, no to widać, że się po prostu też osoba zmienia. Także mm, to, to niekoniecznie, wiesz, no to nie jest tak, że wszyscy Japończycy są super spokojni, że Nie no, wszyscy wiadomo, wiadomo. mają
prostu medytacje, wszyscy są zen. Mhm. e, Świetnie Ale to rodzaj opanowani. aktywności chyba jest po prostu Mhm. mm, rodzajem ceremonii, którą po prostu odtwarzasz. I ta etykieta determinuje to, w jaki sposób będziesz się po prostu zachowywać. Dobrze, to może powiedzmy, jak to w ogóle wygląda, tak? Bo ten łuk wydaje mi się ogromny. Czy tak jest naprawdę? Tak, on jest bardzo długi, dostosowany jest do rozpiętości ramion, mm, też łucznika. Nie wiem, ile ma najdłuższy łuk u nas. Mój ma 2,20 m, chyba 4 centymetry. Okej, czyli Więc on jest bardzo długi. tak, Tak, jest spory. bardzo długi, ale on jest bardzo leciutki. To jest, no oryginalnie te łuki były rzeczywiście z bambusa, robione specjalnie pozyskiwanego, także każdy tam mistrz ma swoją po prostu recepturę na to, w jaki sposób ten łuk robi. Mm, On jest długi i w transporcie bywa też nieporęczny, ale dzięki No temu na pewno. dosyć, dosyć leciutki i cienki. Wynika to po prostu też z jego jakby techniki i budowy. To, że on ma też asymetryczne ramiona, czyli to ramię dłuższe, ramię na dole jest krótsze, ramię na Mhm. górze jest dłuższe. Ale to jest kwestia po prostu też opanowania techniki. On może na początku się Mhm. wydawać niewygodny do otrzymania, ale mm, łucznicy konni jeżdżą też z takim długim łukiem. No jest taka praktyka. No, ja bym Ale sama. czy to jest po prostu taki sport bardziej dla wysokich ludzi? Bo ja się pytam, no bo ja mam bardzo mało wzrostu, tak? Więc po prostu jakoś sobie siebie nie wyobrażam. Nie, Japończycy przecież kiedyś też nie byli bardzo, no teraz to się na pewno też zmienia i No tak, pojawiają. no ale w sumie Japończycy no też nie są Tak, raczej wysokimi osobami. nie są wysocy, a używają naprawdę bardzo wysokich, długich łuków. Także wszystkie te łuki są długie, a to Mhm. jest najdłuższy łuk po prostu, jaki jest dostępny. Mhm. To taka siła po prostu też naciągu, e, jakby on był tak zbudowany, no żeby miał jakąś tam nośność, powiedzmy, no bo takie dosyć mocne łuki, bo to się mierzy też siłą naciągu. Łuki mój jest taki dosyć słaby, ma jakieś 12-13 kilo. No ale bywają łuki z siłą naciągu 26 kg i one wtedy Okej, mają większą nośność, czyli po prostu to jest tak, że musisz okej. 20 ileś tam kilogramów po prostu naciągnąć i w zasadzie naciągamy kciukiem, więc to też jest taka ciekawa technika. W tych ucznictwach zachodnich są jakieś zekiery albo jakieś takie na palce i się tą cięciwę po prostu puszcza. U nas jest tak, że cięciwa jest zaczepiona za kciuk, tą rękę się odpowiednio skręca i w momencie Mhm. napięcia ta cięciwa po prostu zsuwa się z kciuka. Okej. Opuszcza cięciwa. Ale tak, wszystkie są Duże. tak. Mhm. A strój, bo też jest taki tradycyjny strój w stylu japońskim. Mogłabyś opisać, z czego się składa taki ubiór? Taki podstawowy, treningowy to jest hakama, czy to są takie spódnice plisowane. Męskie się różnią troszkę od damskich. Męskie mają taką wyższą klapkę i wiąże się troszeczkę niżej, wiąże się powiedzmy pod pępkiem. Dziewczyny wiążą swoją hakamę w talii. Wszystko jest na sznurki. Tam nie ma żadnych zamków, Mhm. guzików, po prostu Czyli są tradycyjnie bardzo. tak, długie sznurki, którymi się po prostu oplata w talii. Wcześniej się zakłada pas obi, który powiedzmy tak trochę cię podtrzymuje, trochę usztywnia. Jest keikogi, czyli taka powiedzmy bluza treningowa. Zazwyczaj Mhm. to jest biała góra, czarny dół. Bluza, która też jest zawiązywana na sznurki, na to właśnie obi, pas podtrzymujący, na to jest hakama i tabi, takie białe skarpety z oddzielnym z podziałem na duży paluch i pozostałe palce, czyli tak jak Mhm. no tak, to tabi się nazywa po prostu. Tak jakby do klapków, tak mi się Tak, kojarzy, tak, tak? tak, Żeby tak, to... żeby rzeczywiście Mhm. można było Mhm. wsunąć palec Japonki.
ze sprzętu no, niezbędna jest rękawica też. Ta rękawica jest wykonana ze skóry, dopasowana indywidualnie do dłoni. To też, żeby zamówić rękawicę, to trzeba wysłać skan swojej dłoni, mm, Aha. dostosować długość palców. Także rękawice, no, albo to są jakieś takie rozmiary standardowe. Jeśli mamy standardowy rozmiar dłoni, no to mniej więcej gdzieś tam się dopasowuje. Ale czasem jest tak, że jak gdzieś tam jest jakaś niestandardowa długość palców, no to po prostu szyje się rękawica na miarę. No to wtedy trzeba na taką rękawicę kilka miesięcy po prostu poczekać. Ale Ona to w Japonii oni szyją, czy w Polsce też można? w Japonii. W Sprowadzamy Japonii, sprzęt z okej. Japonii. Też w Europie są jakieś sklepy, ale no rękawice raczej stamtąd. Tutaj zaczynają być osoby, które też robią łuki, no ale też znowu takie tradycyjne japońskie, powiedzmy wykonane z bambusa, czy teraz to są jakieś tam z tworzyw sztucznych, więc one też mają troszkę jakby inaczej się zachowują, bo łuki bambusowe w naszym klimacie, no niestety u nas jest za sucho. W Japonii jest dużo Mhm, większa okej. wilgotność, a bambus lubi po prostu wilgoć, więc takie łuki bambusowe, no to trzeba o nie po prostu specjalnie tutaj jakoś dbać. Trzeba je naparowywać, przecierać, nawilżać, żeby po Mhm, prostu nie wysychały, szczególnie w naszych jakichś takich przegrzanych zimą mhm, pomieszczeniach. Więc podstawowy sprzęt to jest właśnie w zasadzie jak ktoś przychodzi, no to w klubie zazwyczaj jest sprzęt klubowy, więc nawet nie trzeba mieć swojego po prostu łuku, więc można przyjść w dresie, w skarpetkach mhm, i na miejscu wszystko po prostu pokazujemy, pożyczamy po prostu też sprzęt. No więc tak naprawdę, żeby zacząć, to nic nie trzeba poza swoim jakimś tam strojem mhm. i cierpliwością, ogromem No cierpliwości. na pewno. To opisz może ten proces oddania strzału, bo to też nie jest takie proste. Tak, żeby oddać strzał, to trzeba się specjalnie ustawić. Mierzona jest na początku odległość stóp od siebie, że to są na Mhm, wszystko tam jest po prostu wzór. No ale wiadomo, że to tak, jakaś tam odległość stóp, trzeba ustawić stopy, ustawić swój korpus, włączyć mięśnie głębokie, żeby się ustabilizować, czyli ten dół ciała jest taki dosyć mocny i stabilny. Układa się łuk z rękawicą, zakłada się strzałę i ten łuk jest, z racji tego, że on jest taki długi, to też się podnosi go bardzo nietypowo, bo się go podnosi bardzo wysoko nad głowę. Czyli w tych tradycyjnych łukach takich powiedzmy europejskich, no ten naciąg jest powiedzmy do ust, to jest takie raczej stąd. Natomiast w kyudo to jest tak, że ten łuk jest bardzo wysoko nad głową i naciąga się go za ucho. mhm, Dlatego my na początku nie pozwalamy strzelać od razu na pierwszych zajęciach, tylko na początek to jest taka technika na sucho, gdzie się po prostu imituje oddawanie strzału, po to, żeby nauczyć ciało takiej pamięci, na jakiej wysokości mają być te ręce, w jaki sposób ma być po prostu ustawiona, żeby po prostu też nie zrobić sobie krzywdy, nie walnąć się w ucho albo policzka sobie po prostu też nie obić, bo to no, jest nieprzyjemne. My zwracamy bardzo uwagę na to bezpieczeństwo i rzeczywiście w zasadzie na świecie, od chyba nie pamiętam którego roku, od którego się tam po prostu liczy początki takiej współczesnej wersji, no to nie było żadnego wypadku. no właśnie o to chciałam zapytać, czy zdarzają się Tak, jakieś... mamy po prostu rzeczywiście 100% pierwsza, cokolwiek robimy, to po prostu jest kwestia bezpieczeństwa. Określenie miejsca, gdzie można wchodzić, gdzie nie można wchodzić. Zawsze zabezpieczamy teren. Trenujemy głównie w halach sportowych, więc mamy po prostu siatki, które po prostu też łapią, powiedzmy, strzały. Sprzęt jest jakby cały zabezpieczony. No i względy bezpieczeństwa to jest po prostu podstawa. A potem jakby dochodzi cała reszta i cała ta otoczka taka już powiedzmy bardziej etykieta. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy to wygląda trochę jak taki no, mały rytuał, tak? Tak, 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 no masz rację.
Tak, to jest rytuał, to jest takie odtwarzanie, bo oczywiście, że na początku to jest tak, że każdy gdzieś tam się uczy indywidualnie strzelać i nie strzelamy od razu na dystans, bo my docelowo strzelamy na dystans 28 metrów, ale na Aha, samym początku to jest e, taki słomiany bęben, do którego się strzela i on ma odległość naprawdę powiedzmy metr od ciebie. okej. Na początku to jest taka praktyka na sucho, z samym opanowaniem po prostu ruchu ciała, potem się dostaje powiedzmy taki mini łuczek, z którym się trenuje, żeby mieć po prostu coś do trzymania w ręku. Dopiero potem się dostaje łuk i dopiero wtedy można zacząć oddawać jakieś takie pierwsze strzały. I te pierwsze strzały są właśnie na taką odległość powiedzmy 1 metra. Co się oczywiście czasem ktoś śmieje, że no jak z odległości 1 metra można nie trafić. Naprawdę można nie trafić z odległości 1 metra. Mhm. Po prostu jest stres. Oczywiście ten ruch gdzieś tam się opanowuje, ale potem jak się dostaje sprzęt, to się wszystko jakby, może nie od nowa, ale bardzo dużo rzeczy się po prostu rozjeżdża i trzeba na nowo to po prostu wypracować. I tam rzeczywiście milimetr przesunięcia, powiedzmy, rękawicy w jakimś tam utrzymaniu, uniesieniu, no powoduje to, że ta strzała po prostu zaczyna latać 0,5 metra w jedną, 0,5 metra w drugą stronę, więc naprawdę milimetry mają po prostu duże znaczenie. Mhm. A jest jakaś różnica w technice mężczyzn a kobiet? Nie, nie, to jest właśnie też super, że kobiety i mężczyźni strzelają razem. Nie ma oddzielnie jakichś tam zawodów, powiedzmy, czy jakichś pokazów, gdzie mężczyźni Mhm. robią swój pokaz, kobiety swój. Nie, to zawsze było tak, że to było super równo i dziewczyny i chłopaki ćwiczą po prostu razem. Więc mamy bardzo duży taki przedział też wiekowy, mamy studentów. Mamy jakieś tam nastolatki. Rzeczywiście jakby pierwszy taki krok, no to jest powiedzmy 16 lat trzeba mieć ukończone, żeby zacząć. Mhm. Górnej granicy wieku nie ma. Mm, Jaka jest najstarsza praktyczka Kyudo? U nas jest najstarsza, żeby nie wypominać nikomu wieku. No na pewno to Nie, to jest tak, raczej z podziwem mówimy, prawda? myślę, że tak, że to już po 60. Mhm. No ale mamy też nauczycielki tam właśnie czy z Japonii, czy w ogóle gdzieś tam z Europy, no to są panie też po 70. Wiadomo, że już Okej. później trochę jakby zaczynają się pojawiać jakieś pewnie ograniczenia ciała i to napinanie łuku zaczyna stwarzać po prostu też jakąś trudność, po prostu jest, może potrzebny jest mniejszy, wtedy lżejszy łuk o mniejszej sile naciągu. Mm, ale wbrew pozorom, naprawdę bardzo małe osoby są w stanie naciągnąć bardzo mocne łuki, używając po prostu też odpowiedniej techniki. E, Może w przypadku małych osób to nawet większe wrażenie robi, jak taka mała Tak, osoba tak, z takim dokładnie. wielkim łukiem. Tak. Już przychodzi E, ktoś naprawdę malutki, szczuplutki i nagle po prostu zaczyna strzelać ten wielki łuk, no bo naprawdę te łuki są wyższe od nas. no tak. Więc tak. No ty praktykujesz już chyba 15 lat, prawda? Em, tak, w tym roku będzie 15. No, minęło 15, Już więc minęło. A jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z Kyudo? zaczęła się bardzo typowo. Nietypowo mój partner, którego poznałam, praktykował judo. W ogóle nie wiedziałam, co to jest, więc musiałam sobie wygooglać. No to chyba nie jest popularny sport w Nie, Polsce, nie, myślę. nie. Jak ja zaczynałam to w Warszawie przez no, parę jakichś tam miesięcy, to byłam jedyną dziewczyną w ogóle. Aha, okej. Czyli Było nas, przecierałaś szlaki troszkę. było nas naprawdę, no trochę. Ktoś tam był wcześniej przede mną, ale też zrezygnował, więc czy tam wyjechał. Więc Mhm. to było takie. I było na początku rzeczywiście mniej dziewczyn, teraz to jest bardzo wyrównane. Myślę, że nawet jest więcej teraz pań praktykujących. Tak, zaczęłam dzięki mojemu partnerowi, bo mnie zaprowadził, znaczy zaprowadził, no po prostu mówiliśmy się, że no chciałam zobaczyć po prostu, co on robi i zabrał mnie na trening.
w który zostałam, powiedzmy, tak trochę wciągnięta, bo nie byłam tylko taką bierną obserwatorką. Na początku byłam, bo siedziałam sobie na ławeczce i patrzyłam, co oni robią. No a potem zostałam zaciągnięta, powiedzmy, do treningu, czyli takiego suchego odtwarzania zgodnie z jakimiś tam komendami, bo tam są, każda faza strzału ma swoją nazwę, więc w ten sposób też się uczymy jakichś takich japońskich określeń tego, co po prostu robimy, więc one są jakoś tam zunifikowane, więc gdziekolwiek na świecie nie powie się wśród praktyków, co masz robić, powiedzmy, dając dane hasło, no to każdy wie, co ma robić po prostu. E, I po tym pierwszym treningu po prostu ja nigdy wcześniej nie uprawiałam żadnych sztuk walki. Zawsze mnie fascynowała Japonia, ale różne inne aspekty mnie tam gdzieś to pociągały, a sztuki walki jakoś nigdy nie trafiłam, nie miałam po drodze. I to mi się najbardziej spodobało tam, nie wiem, taki spokój, gracja tych ruchów, to, że można robić po prostu też tak dziwne rzeczy w niedzielne po prostu poranki, bo pamiętam, że treningi wtedy były w niedzielę i że to było takie po prostu jakieś inne, totalnie po prostu zjawiskowe. Myślałam, że nigdy w życiu nie znajdę na to czasu, no bo wtedy byłam wkręcona bardzo po prostu w jogę, więc dla mnie po prostu wszystkie poranki w tygodniu no to była yoga. Więc niedziela to był taki dzień po prostu odpoczynku. Mówię, o nie, no po prostu jak jeszcze w niedzielę gdzieś tam jeździć na to judo. No ale tak od treningu do treningu, od treningu do treningu i tak się po prostu zaczęło. Pierwsze jakieś takie mm, początki, potem się oczywiście zaczęły egzaminy, zdawanie egzaminów na jakieś tam stopnie, dan, no bo to też jest taka forma trochę rozwoju, trochę takiego narażania się, no może nie narażania, no wystawiania się na stres. Mhm. I to też ma taką funkcję po prostu też rozwojową, więc tak, to jest. Zdobyłaś trzeci dan. Tak, trzeci dan zdobyłam w Japonii. Jak to w ogóle wygląda zdobywanie tych danów i jakie są kryteria? E, Nie wiem. Tak, to trzeba po prostu otworzyć taką, powiedzmy, rytuał tego strzelania, bo my strzelamy w piątkami. To jest pięć osób, tak zwane tachi. Mhm. Wchodzi piątka w określonym rytmie, w określonej po prostu kolejności. I każdy kolejno zaczyna po prostu przygotowywać się do oddania swojego strzału. Strzela pierwsza osoba, druga i tam kolejna. To nie, że wszystkie wchodzą, wszystkie naraz strzelają, tylko to się odbywa też w określonym rytmie po prostu i tempie. Seminaria były takie egzaminacyjne organizowane raz w roku, teraz chyba nawet częściej, 2 razy w roku w Europie. Pamiętam swoje pierwsze, to było właśnie w Paryżu. Bardzo dużo osób, naprawdę z całej Europy. Przyjeżdżają wtedy nauczyciele egzaminujący z Japonii. Oni nas wcześniej tam, powiedzmy, wprowadzają, uczą, więc to są takie 2 albo 3 dniowe po prostu seminaria, gdzie szlifujemy te wszystkie po prostu techniki. No i potem przychodzi moment egzaminu, już po tym seminarium, no gdzie trzeba po prostu wyjść i zrobić ten swój rytuał, tą swoją ceremonię z piątką osób. Czasem to są osoby, których się w ogóle nie zna, albo z którymi się pierwszy raz idzie na Mhm. egzamin, więc jakby nie ma też szansy wspólnej praktyki, bo mimo, że gdzieś tam się odtwarza to przed tym egzaminem, to może się zdarzyć, że ktoś powiedzmy przyjeżdża tylko na seminarium, a nie bierze udziału w egzaminie i wtedy po prostu ląduje się w takiej piątce zupełnie nieznanych osób. No ale Mhm. znowu, dzięki temu, że to wszystko jest skodyfikowane, ma swoją etykietę, ma swoją jakąś tam kolejność, no to po prostu niezależnie od tego, gdzie idziesz, no to te 5 osób po prostu zawsze odtwarza po prostu to samo w rytmie jakiegoś tam oddechu, synchronizacji ruchów. I no tak, trzeba po prostu to zrobić. Trzeba to zrobić poprawnie. Ale to jest jakiś taki różny poziom zaawansowania, czy... Tak, tak, tak. To pierwsze Okej. dane, no to nawet chyba nie trzeba tam trafić. Od trzeciego danu, czy tam dana, to już jest oceniana też po prostu celność. Okej. Więc to widać poziom po zachowaniu, po
nie wiem, ekspresji ruchów, sposobie też opanowania. Myślę, że to po prostu też jak ze wszystkim. No już jak się patrzy na osoby, które naprawdę strzelają bardzo, bardzo długo, zdają na piąty, szósty, siódmy dan, to już są jacyś po prostu. Ile jest tych danów Jest zdobyć? 10. Okej. Jest 10, ostatnie dwa są przyznawane już tak po prostu uznaniowo, ale to tylko Japończycy mają. W Europie chyba najwyższy dan to jest siódmy. Mhm. U nas najwyższy w Polsce dan to jest piąty. Mm, tak. Więc oczywiście, że no teraz też w czasie pandemii to też się zmieniły, bo się pojawiły też egzaminy online. Ojejku. Po prostu się nagrywa i wysyła się też do oceny po prostu filmik z osobą. Aha. No ale nadal są organizowane egzaminy i zresztą nawet w Polsce były po raz pierwszy, nie wiem czy w tamtym roku, czy 2 lata temu, więc to też było takie nobilitujące, że mm, jakby polska ekipa została na tyle jakby dostrzeżona, że jesteśmy też świetni w organizacji takich po prostu eventów, no bo to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Dużo osób musi być zaangażowanych, takich też wolontariuszy, żeby tam wspierać po prostu organizacyjnie. Mm, tak, więc pierwszy dan był w Paryżu, a drugi dan był też w Japonii. To było też seminarium takie właśnie dla osób spoza Japonii. No to wtedy już ludzie po prostu z całego świata przyjeżdżają. No ale to jest super szansa wtedy praktykować w takim prawdziwym dojo, bo jakby to miejsce, które odtwarzamy w hali sportowej, umawiamy się, że to jest ta przestrzeń, no ale wiadomo, że to nie jest takie prawdziwe, to dojo, Q-dojo. Mhm. To nie jest budynek dedykowany temu, no bo tam po prostu no, korzystamy z tej sali no, na takiej zasadzie, no jak wszyscy inni, którzy korzystają z hal sportowych. Natomiast to Q-dojo takie z prawdziwego zdarzenia w Japonii, czy w ogóle gdzieś jest wybudowane w Europie, też jest w Wiedniu, we Frankfurcie, no to już jest miejsce dedykowane tylko praktyce Kyudo. Ono wygląda zupełnie inaczej. Tam jest naprawdę piękna przestrzeń, Mhm. gładka podłoga, no i doświadczenie tego, że to się robi po prostu w Japonii, to już po prostu podnosi troszkę na inny poziom. Więc to było w ramach też seminarium, ale trzeci dan, ostatni to zdawałam już. mm, Zarejestrowałam się po prostu indywidualnie, oczywiście przez stowarzyszenie, przez organizację, to nie można tak po prostu się zgłosić, trzeba tam być Mhm. zarejestrowanym. No tak. I byłam wtedy jedyną po prostu Europejką, jedyną białą w Japonii. To były takie egzaminy po prostu wewnętrzne, więc przy okazji po prostu pobytu tam się zgłosiłam po prostu na egzamin i było mi bardzo trudno, bo sala była zupełnie inna, ale na szczęście miałam tłumacza, bo to jest tak, że Mhm. organizowany jest wtedy tłumacz, a jeszcze się pisze egzamin, bo oprócz tego, że się tam zdaje, no to jakiś tam egzamin teoretyczny też jest O do kurczę. pisania. Czyli jak na prawo jazdy, tak? No Teoria i trochę tak. praktyka. Aha. Ja nie pamiętam, co było pierwsze. Czy pierwszy była praktyka i oddanie strzału, czy później siedzieliśmy w sali i odpowiadaliśmy po prostu też na jakieś takie pytanie, więc jakaś taka forma po prostu eseju. Więc tak, to było takie trudne, ale też takie bardzo sprawdzające, że o kurczę, dam radę. Okej. No to powiedz na koniec, co ci dało Kudo? Daje mi odskocznię. Daje mi taką możliwość po prostu zatrzymania się w tym całym Mhm. tygodniu i robienia czegoś, co jest nikomu niepotrzebne. Niczego nie produkuję, niczego nie tworzę. Nie ma to żadnej funkcji po prostu użytkowej, utylitarnej, jakiekolwiek. To jest po prostu tylko czas, w którym ja robię coś kompletnie innego. Jest Mhm. taki moment oderwania trochę od codzienności. Nic innego mi chyba tak nie daje. Ani yoga, no bo jednak jestem tam trochę sobą, a poza tym no trochę też się to zmieniło, bo przestała być yoga tylko moją jakby jakąś tam pasją czy formą rozwoju, tylko stała się też moją pracą. Kyudo nie jest moją pracą, mimo że jestem instruktorką i wspieram też tam w uczeniu. E,
Więc tak, to jest moment po prostu zatrzymania. Wiesz, przebieramy się po prostu w stroje i jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Rozumiem. W innym świecie może też trochę. W innym świecie, tak. No wiadomo, że mamy te swoje po prostu swoją tą przestrzeń, która sprowadza nas po prostu też na ziemię, ale to też mamy bardzo fajną taką grupę, która się super też integruje i wszyscy wokół tej pasji są skupieni, wokół Japonii, wokół kultury, wokół wydarzeń, więc dużo mamy jakichś takich też i pokazów, gdzieś tam się po prostu pojawiamy, więc no, to jest takie też bycie częścią jakiejś takiej fajnej ekipy, która ma jakąś po prostu pasję taką, taką kompletnie niszową. Mhm. To jest też dla mnie takie, no też fajne, że to jest mało popularne. Myślę, że gdyby było bardziej popularne, to może by mnie aż to tak nie zajmowało. Więc tak. Dobrze, to powiedz, gdzie cię można znaleźć, jeśli ktoś by chciał z tobą nawiązać współpracę. Można mnie znaleźć w Warszawie. Mam teraz gabinet przy Placu Zbawiciela. To po wakacjach pewnie się też będzie zmieniało. No ale najlepiej zaglądać na moją stronę sensitive.pl, to tam są po prostu aktualne informacje o zajęciach, które prowadzę. Teraz pewnie w parku gdzieś w wakacje Mhm. na masaże, a na Kudo zapraszam na umemi.pl. I mamy treningi w weekend normalnie przypolne, normalnie w sensie bez chyba jakiejś tam przerwy po prostu wakacyjnej. Mhm. Spotykamy się w hali sportowej przy ulicy Polnej i tam trenujemy co niedzielę. I każdy może się zgłosić bez względu Tak, na tak, wzrost, wiek. tak, tak. No młodzież raczej, nie dzieci, ale tak No tak, zapraszam. tak. Po Mhm. prostu się można do nas dołączyć, nawet po prostu przyjść, poobserwować. Nie trzeba brać po prostu udziału, żeby zobaczyć, czy to jest coś, co nie wiem, wpadnie w oko, co się będzie chciało po prostu robić dłużej. Mhm. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że Dziękuję. poruszyliśmy dużo, dużo wątków ciekawych Dziękuję. o ciele, sporcie, tak, jodze, wszystkim w zasadzie. Mam nadzieję, że to się komuś przyda jako No, inspiracja. myślę, że na pewno mam taką nadzieję. Tak. Dziękuję bardzo, do Dzięki zobaczenia. bardzo, Moniko. Do zobaczenia. Dzięki.